Dziś u mnie w domu zostałem namówiony na włoski klasyk, na to, żeby zrobić lasagne. No, jak mnie rodzina do tego przekonała, no to pomyślałem, słuchajcie, ja mogę zrobić, ale wy mi to nagracie. Bo pomyślałem, że się z wami tym przepisem podzielę. Tak więc zapraszam na włoski klasyk. Zaczynamy od sosu. A dlaczego? Dlatego, że sos zajmie nam najwięcej pracy, najdłużej będzie się robił, dlatego, że to jest około godziny, 20 minut sam sos do lasagne. Nastawiłem naczynie, w którym będę robił sos i musi się teraz nagrzać. A ja w międzyczasie biorę się za krojenie cebuli. Cebulę musimy pokroić w drobną kostkę. Teraz pokroję seler naciową, wcześniej ją umyłem, też na drobne kawałki. Do garnka wlewam tłuszcz, ja daję oliwę, możesz dać oliwę, możesz dać olej, obojętnie, i wrzucam mięso. Mięso mielone wołowe. Mięso trzeba podsmażyć. Także tak zostawiam, na razie nic nie doprawiam i wracam do stołu. Będę teraz tarł marchew. Marchew trę na grubych oczkach. Teraz kroję czosnek. Można czosnek przecisnąć przez praskę, ale ja wolę taki pokrojony tutaj akurat do tego sosu. Ja teraz tu mam lasagne i to lasagne będę 2 minuty gotował, wstawię wodę i będę 2 minuty każdy płat lasagne gotował. I teraz w tym momencie dokładam wszystkie warzywa do garnka, do mięsa i muszę je razem przesmażyć. Dolewam jeszcze trochę oliwy, jakieś 50 ml. Zmniejszam palnik z 9 na 7. Teraz dodaję 2 łyżeczki soli. I teraz rozgniotę pieprz w moździerzu i damy świeżo rozgnieciony pieprz. Aromat. I teraz jakieś 5 minut trzeba poddusić wszystko tak pod przykryciem. Teraz dodaję pomidory z puszki, pomidory w kawałkach z sosem. O. I do tego wszystkiego dolewam 400 ml wody. I tak teraz ten sos będę gotował na wolnym ogniu około godziny czasu. Po godzinie czasu, jeśli będę miał już tłuszcz cały na górze, to ja później pokażę, to znaczy, że sos jest dobry. Jeśli go nie będzie, to trzeba będzie jeszcze jakieś pół godziny gotować. Sos jest dobry wtedy, kiedy cały tłuszcz z niego będzie na górze. Ja teraz tutaj poprzestawiam trochę. Garnek do lasagne dam do przodu i zaraz będę gotował lasagne, a ten sos postawię do tyłu. O, i teraz tu będę mógł gotować lasagne, a tam sos zmniejszę na 7, na 6 nawet.
i będę gotował po prostu powoli. Woda do ugotowania lasagne, makaronu się już gotuje. Trzeba ją osolić. Ja daję 2 łyżeczki soli. I teraz wrzucamy po kolei, tak żeby się nie pokleiło to lasagne. Lasagne jest no niestety czasochłonne w przygotowaniu, ale warte grzechu. Naprawdę warto raz na jakiś czas poświęcić trochę czasu i zrobić tą przyjemność rodzinie, bo to jest danie warte grzechu. I tutaj zobaczcie, to się wszystko właśnie tak próbuje pokleić i musimy tak gotować to lasagne, żeby 2 minuty po prostu było we wrzątku, wyjąć takie al dente i wtedy resztę już będzie w piekarniku. Albo można kupić gotowe lasagne, takie, które daje się suche. I wtedy sos robimy rzadszy i to lasagne dojdzie, ale ja wolę takie po prostu, dla mnie osobiście jest lepsze takie, gdzie trzeba wstępnie trochę podgotować. Zobaczcie, i tak przygotowane lasagne przekładam do zimnej wody. 2 minuty po prostu podgotowałem tylko i przekładam do zimnej wody. Dokładnie. Tu wrzucam następne płaty. Pamiętaj, żeby za chwilę zamieszać, żeby się nie pokleiło. A to przelewam po prostu. A to przelewam przez sito i układam na papierze do pieczenia. To się nie przyklei właśnie, bo papier jest taki trochę śliski z jednej strony. O. I czeka Na następne. do układania, tak, na następne. Mój sos się gotuje. Ja w tym momencie już tak jeszcze jakieś pół godziny zostało. Dokładam 2 takie kopiaste łyżki koncentratu pomidorowego i zostawiam jeszcze na pół godziny na takim wolnym ogniu, żeby się dalej gotowało. Ja teraz robię sos bechamel. Potrzebuję do tego taki kawałek masła. Muszę to rozpuścić. Na rozpuszczone masło daję 3 łyżki mąki pszennej. I teraz muszę tą mąkę po prostu na taki złocisty kolor podsmażyć na tym maśle. Nie za bardzo, żeby nie przypalić. I teraz w tym momencie, na tym etapie daję mleko. 400 ml mleka. Pamiętajmy, że bechamel trzeba po prostu mieszać dość energicznie. Do tego sosu daję tak ćwierć łyżki gałki muszkatałowej, szczyptę soli, szczyptę pieprzu i mamy sos beszamelowy do lasagne przygotowany. Minęła godzina 20 minut i zobaczcie, tak jak wspominałem na początku, jak wypłynie tłuszcz na górę, będzie na górze sosu, ten sos będzie dobry. I zobaczcie, tu widać, że jest cały tłuszcz właśnie jest na górze. Ten sos jest w tym momencie dobry. Także możemy układać lasagne do foremki. Będę potrzebował parmezan, świeżo tarty najlepiej.
I teraz zaczynam układać lasagne. Na dno daję sos beszamelowy. Dobrze rozprowadzić trzeba. Będę potrzebował parmezan, świeżo tarty najlepiej. Teraz daję makaron. Raz. Ja układam w takiej szklanej brytwance. Jak nie masz takiej szklanej, to śmiało można normalnie w takiej do ciasta, jakiejś blaszce. O. I tu mam makaron. Teraz na makaron daję sos. Na ten sos teraz daję sos beszamelowy. Tak śladowo, nie trzeba go za dużo. Podczas zapiekania on i tak się tutaj rozłoży. Teraz daję ser mozzarellę startą. Na to daję trochę parmezanu. I znowu makaron. Teraz znowu sos pomidorowy. Ten sos jak zostanie, jak wyjdzie za dużo, zawsze to można go zamrozić i później jak znalazł do makaronu. Także tu nic się nie zmarnuje na pewno. W opisie będą dokładne składniki, ile potrzeba właśnie na taką brytwankę, a my jak zwykle robimy więcej zawsze, bo mamy na kolejne dni. Tak. Oszczędzamy dzięki temu czas na przygotowywanie posiłków. Sos beszamelowy, jak wyjdzie Ci za gęsty, to śmiało możesz dać trochę więcej mleka, żeby był rzadszy. Po prostu rozrzedzić. I teraz znowu mozzarella. A może być jakiś inny ser? Mozzarella jest najlepsza, może być. Ważne, żeby było powyżej 40% tłuszczu. No taki ser się lepiej rozpuszcza, jak jest. Im więcej tłuszczu, tym jest lepszy właśnie do lasagne, do pizzy, do takich past. I parmezan znowu. I apiac od nowa. Tak. Kolejna warstwa. Mamy ułożone 4 warstwy makaronu. I teraz zakończamy jeszcze sosem pomidorowym na górę. Damy sos pomidorowy, damy beszamel, damy ser i lasagne ląduje w piekarniku. Piekarnik mam nastawiony na 180 stopni i będę zapiekał na dolnej półce przez 40 minut i później ostatnie 10 minut dam na górną półkę i jeszcze 10 minut na górnej półce, tak żeby się ładnie od góry jeszcze zapiekło lasagne.
I teraz na koniec dam beszamel. Tu mam dane beszamel na samą górę i teraz daję jeszcze mozzarellę tartą. I tu jeszcze resztę sera parmezanu na samą górę, żeby się ładnie zapiekło. Z tych porcji, z tego przepisu zostało nam jeszcze No, na jeden sosu na obiad. przynajmniej jeden obiad. Ale to całe danie też jest spore, więc mi się wydaje, że będą na 2 dni. Na 2 dni obiad. Zobaczymy. Zobaczcie, tutaj trochę wystaje makaron. Ja go po prostu wepcham tutaj pod spód, żeby się nie spalił. Tak, żeby sos musi być na wierzchu. Cały makaron musi być przykryty sosem i serem. Zobaczcie, tutaj też wystaje. Wepcham to, bo to się spali, będzie gorzkie, niesmaczne. O. Teraz mamy cały makaron pod spodem, przykryty sosem i tak kładę do piekarnika. Także lasagne ląduje w piekarniku na 40-45 minut, 180 stopni, dolna półka. Moje lasagne jest już gotowe. Teraz nadeszła chwila prawdy. Zobaczmy, jak to smakuje. Słuchajcie, z lasagne jest tak, że po wyjęciu z piekarnika one powinno tak odpocząć trochę. Troszeczkę odparować jeszcze. Wtedy się lepiej kroi, lepiej porcjuje. Ale ja jestem zbyt głodny, żeby tak czekać. Więc będę już teraz porcjował i nakładał. No jest wyzwanie, Tak, no pierwszy bo kawałek jest zawsze bardzo jest. gorący. Zawsze Ale jest źle nie taki. wygląda. Udało Ci się. Byłoby dużo lepiej, gdyby to jeszcze odpoczęło, ale no okej. Jesteśmy głodni. To zobaczmy, jak to smakuje. Jest ładnie zapieczone. Uwaga, gorące jak zwykle jesz. Słuchajcie, smakuje świetnie, tylko że jest gorące. Ale nic, damy radę. Ja jestem bardzo zadowolony z tego. Naprawdę świetnie smakuje, bardzo dobrze wygląda. Ze swojej strony życzę miłych wrażeń smakowych. Do zobaczenia w następnym odcinku. I tak w ogóle jeszcze dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie subskrypcje. Cześć.